Po 2 latach spędzonych w Legii Warszawa Mike Nawrocki odchodzi do Celticu. Czy to dobra decyzja środkowego obrońcy? O co chodzi ze spełnieniem standardowej procedury administracyjnej związanej z międzynarodową zmianą przynależności klubowej zawodnika, o której wspomniała w twicie Legia? O tym w dzisiejszym materiale. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam. Na wstępie klasycznie przypominam o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem oraz łapkowaniu filmiku, jeśli ten Wam się spodoba. A teraz przejdźmy już do głównej informacji odcinka. Nawrocki został nowym zawodnikiem Celticu. Środkowy obrońca podpisał ze szkockim klubem 5-letni kontrakt, a Legia otrzyma za niego ponad 5 milionów euro płacone w 2 ratach. Ponadto Legia zapewniła sobie 15% od przyszłego transferu. Tutaj wiele informacji będzie dla kibiców Celticu, stąd te angielskie napisy. Natomiast również pod koniec materiału będzie co nieco o tym, jak Nawrocki może pomóc Celticowi, bo teraz postaram się przybliżyć sylwetkę tego zawodnika. Więc zaczynając, Nawrocki do Legii trafił z niemieckiego Werderu Brema. Był krótko po nieudanej przygodzie w innym ekstraklasowym klubie w Warcie Poznań, dlatego wiele osób w Legii zastanawiało się, czy on jest w warszawskiej drużynie potrzebny. W drużynie zadebiutował jednak już w pierwszej kolejce sezonu Ekstraklasy i grał nie tylko solidnie w defensywie, ale i dołożył asystę przy bramce, która ostatecznie dała zwycięstwo. Od razu stał się główną postacią obrony zespołu grającego właśnie w Ekstraklasie i w Lidze Europy, w której Legia by nie grała, gdyby nie Nawrocki, który zanotował 2 asysty w meczu ze Slawią Praga, w meczu 4. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy. I tutaj widać jego cechę, mianowicie Nawrocki często gra do przodu, potrafi rozgrywać piłkę. W tym aspekcie gry jest w mojej opinii bardzo solidny, a może być jeszcze lepiej, bo przecież zawodnik jest wciąż młody, ma 22 lata. Pomaga mu na pewno też fakt, że jest obunożny, więc dla niego nie ma większej różnicy, czy podaje piłkę lewą, czy prawą nogą. Natomiast potem Nawrockiemu przytrafiły się problemy zdrowotne. Najpierw miał kontuzję mięśniową, a później skręcił staw skokowy i to spowodowało, że w sezonie 2021-22 już nie zagrał. Kolejny rok także spędził w Legii, ponieważ ta zapłaciła 1 200 000 euro za jego wykup z Werderu. Niestety dla niego już w pierwszej kolejce doznał złamania kości twarzoczaszki, mimo że w ogóle zaczynał to spotkanie z ławki rezerwowych, no i był operowany i brakowało go przez niecałe 2 miesiące. Natomiast jak wrócił, to był ważną postacią, która pomogła Legii w zdobyciu wicemistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski, chociaż umówmy się, końcówkę rundy wiosennej miał słabą. Jeszcze warto wspomnieć, że znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Katarze, plus wykorzystał rzut karny w konkursie 11 w spotkaniu o Superpuchar Polski z Rakowem. Poza wcześniejszymi cechami warto jeszcze wspomnieć o dobrym ustawianiu się w defensywie, grze głową oraz generalnie opanowaniem na boisku Nawrockiego. Nie jest to zawodnik w stylu Josue, że cały czas idzie i szuka dyskusji z sędziami, tylko skupia się raczej na swojej robocie. Dla Legii to na pewno duża strata sportowa, natomiast z drugiej strony ten zastrzyk gotówki wicemistrzowi Polski był potrzebny. Wszak Legia, pamiętajmy, ma spore długi. Natomiast przejdźmy teraz do pytania, czy Nawrocki będzie ważną postacią w Celticu. Na pewno nie należy go skreślać, bo w Celticu jest nowy trener, Brendan Rodgers, którego chyba wszyscy doskonale znacie. On zastąpił Postecoglu, czyli nowego szkoleniowca Tottenhamu, więc de facto każdy w kadrze Celticu ma teraz czystą kartę i może wykazać się na treningach, pokazać trenerowi, że to on zasługuje na grę w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o drugą rzecz, to oczywiście Nawrocki ma konkurencję w postaci Starfelta, Cartera Vickersa i Welsha, ale ten ostatni wydaje się być najsłabszy, patrząc po opiniach kibiców Celticu i muszę przyznać, że te głosy hejtu są naprawdę ciekawe, krytyka tego zawodnika jest naprawdę wyrażona w bardzo ciekawy sposób, mianowicie pierwsze co mi wyskoczyło po tym, jak pisałem nazwisko tego zawodnika, to artykuł na Wikipedii, w którym była zawarta definicja spalonego i podpis, czy Welsh wie, co to jest spalony. No, przyznam szczerze, że bardzo ciekawy sposób na wyrażenie swojego zdania, ale to też pokazuje, że Welsh nie jest jednak ulubieńcem kibiców Celticu, a ostatnio grał, ponieważ Carter Vickers był kontuzjowany, miał problemy z kolanem, natomiast z tego co widziałem już jutro, już jutro będziecie oglądać to w środę, więc w czwartek wraca do treningów Carter Vickers i to jest zawodnik, który jest klasowy, jeśli chodzi nie tylko o sam Celtic, ale i całą Ligę Szkocką, chociaż z drugiej strony każdy, kto gra w Celticu jest raczej klasowym piłkarzem na tle pozostałych drużyn w Lidze Szkockiej, ale tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem, który w mojej opinii spokojnie poradziłby sobie nawet gdzieś w tych słabszych drużynach Premier League, być może w tych lepszych drużynach Championship, więc jeśli chodzi o
tę konkurencję, no to na pewno ona jest w postaci głównie Starfelta i Cartera Vickersa, zawodników bardzo solidnych. Jeżeli Nawrocki miałby kogoś wygryźć, to prędzej Starfelta, natomiast też pamiętajmy, że Celtic nie będzie grał tylko w lidze, będzie grał także w europejskich pucharach, w Pucharze Szkocji, więc Nawrocki powinien te szanse otrzymywać, bo to też nie jest tak słaby zawodnik jak Żukowski, który przychodził do Glasgow Rangers, bo jednak Żukowski jak przychodził do Szkocji, to był zawodnikiem jeszcze nieukształtowanym, który w ogóle nie wiadomo gdzie ma grać, czy na prawej obronie, czy na prawym skrzydle, a teraz Nawrocki przychodzi po 2 dobrych sezonach w Legii Warszawa, w których grał w Lidze Europy, zdobył kilka trofeów, więc tutaj Nawrocki przychodzi zdecydowanie bardziej jako ukształtowany zawodnik, który wciąż jeszcze może się rozwinąć i nie dziwi na pewno fakt, że Celtic zapłacił za niego ponad 5 milionów euro, chyba 5,7 dokładnie, na pewno 4,3 miliona funtów, więc tutaj możecie sobie obliczyć, jak ktoś jest w 100% ciekawy, jak wygląda dokładna kwota transferu. Natomiast jeszcze wracając do wątku, który poruszyłem w wstępie, czyli ta procedura administracyjna związana z międzynarodową zmianą przynależności klubowej. O co chodzi? No tutaj nie zaskoczę Was, Wielka Brytania nie znajduje się już w szeregach Unii Europejskiej, w związku z tym trzeba mieć specjalne pozwolenie na pracę, które pozwoli na zawodnikowi grać w Szkocji. Nawrocki pewnie to pozwolenie otrzyma, przynajmniej taką mam nadzieję, ale to jest normalna procedura w przypadku każdego transferu do Wielkiej Brytanii, bądź też do innych krajów, które nie znajdują się w Unii Europejskiej. Zatem tutaj wszystko będzie w porządku najprawdopodobniej i większych problemów Nawrocki mieć z pozwoleniem nie powinien. To tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Szczególnie mam pytanie do fanów Celticu, czy się cieszą z tego transferu, bo fani Legii wiem, że będą rozczarowani, bo pamiętajmy, że to jest zawodnik, który właśnie charakteryzował się tym, że był zawsze walczakiem, że zawsze dawał z siebie 100% i tak dalej, więc na pewno fani Legii będą za nim tęsknić, więc tutaj zdania legionistów nie muszę, mówiąc pół żartem, pół serio, słuchać. Natomiast teraz jeszcze raz dziękuję za uwagę. Na koniec klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. I to tyle. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.